Halo siemaneczko, z tej strony Habi, a w dzisiejszym materiale, moi drodzy, chciałbym wam przedstawić pewien poradnik dotyczący właśnie jak unikać meczy na oszustów w Stand 2. Moi kochani, jak to zrobić, jak do tego podejść, oczywiście w tym materiale wszystko wyjaśnię, więc zostawcie łapkę do góry, żebyście oczywiście o tym materiale nie zapomnieli. Będzie to bardzo szczegółowy poradnik do tego, żebyście właśnie zawsze grali tylko i wyłącznie na normalnych graczy i przy okazji zasubskrybujcie kanał, bo takich treści na kanale oczywiście będzie więcej. Z dzwoneczkiem bardzo mocno by się przydało, a ja oczywiście was zapraszam na moje social media, które są oczywiście w opisie, a także do tego materiału. Lecimy. Ten materiał, kochani, nie będzie długi, ale będzie bardzo konkretny, więc wsłuchajcie się w niego bardzo uważnie i oglądajcie go do samego końca. Słuchajcie, no często tak właśnie jest, czy to ja na przykład gram, czy to widzicie na moich streamach na na streamach na TikToku, moi drodzy, gdzie tam właśnie codziennie odpalam streamy. Często, moi drodzy, są właśnie gierki z ekipą, razem wbijamy rangę i wy też często widzicie, jak my właśnie robimy to, że po prostu typowo, jak to się mówi, moi kochani, bagujemy. Oczywiście tak, żeby na cheaterów, moi kochani, nie trafić. Słuchajcie, co do tego oczywiście jest kilka sposobów. Dzisiaj przedstawię wam 3 bądź nawet i 4 sposoby. Będą to, moi drodzy, bardzo konkretne rzeczy, a my, kochani, przejdźmy do oczywiście tego sposobu numer 1. Na niższych rangach, moi kochani, może się to totalnie nie sprawdzić, ponieważ tam ludzie zazwyczaj mi się wydaje, że nie cheatują, ale jeśli taką osobę oczywiście znajdziecie, to, moi drodzy, bardzo mocno musicie uważać i oczywiście najlepiej wtedy zbagować. I jeszcze przed tym sposobem pierwszym, numer 1 wam powiem, na co trzeba zwracać uwagę, moi kochani, podczas oczywiście wyszukiwania meczy, a także podczas już oczywiście rozgrzewki. Najlepiej wtedy wejdźcie w profil zawodników, zobaczcie na ich strzały w głowę, na posiadane godziny w gierce, a także, moi drodzy, na historię ostatnich meczy. Dlaczego, Habi, jest to tak bardzo ważne? Już wam oczywiście, moi kochani, tłumaczę. Słuchajcie, jeśli ktoś ma zbyt duży procent strzałów w głowę, na przykład na niskich rangach, dajmy, że wysokość procentów strzałów w głowę nie mogłaby na przykład przekraczać 75, w sumie nawet 65 bym powiedział tak naprawdę. No oczywiście na wyższych rangach to już trochę inaczej z tymi procentami, ale na niższych rangach uważam, że takie 65% strzałów w głowę jeszcze, moi drodzy, to jest taki maks, to jest takie do przyjęcia maksymalnie. Jeśli ktoś miałby wyżej, moi drodzy, to po prostu możecie wyjść lub, moi kochani, sprawdzić na kolejne rzeczy. Kolejne rzeczy, jakie to są? Oczywiście są to godziny w grze, wtedy gdy na przykład, dajmy na to, jesteśmy na Goldzie bądź Feniksie, Rangerze, bardzo uważnie musimy sprawdzać te godziny, nawet i na niższych rangach oczywiście, ale na niższych rangach typu Bronze, Silver są to oczywiście nowi, świeży gracze, którzy na przykład bardzo polubili standoffa i właśnie chcą w niego tutaj oczywiście z nami. I wtedy jest to oczywiście trochę inna interpretacja tego zawodnika, ale bądź co bądź bardzo warto to sprawdzić. Słuchajcie, jakie godziny powinny być, aby oczywiście zagrać na takiego rywala? Moi kochani, no oczywiście na niższych rankach bym na przykład dawał tutaj, można powiedzieć, że takie 200 godzin, 120 godzin, coś takiego. Na brązie może nawet i, nie wiem, z 80, tak czy siak. Na silverze podobnie, choć można dodać tam jakieś, nie wiem, plus 30 godzin. No i oczywiście na takich normalnych już rangach, gdzie zawodnicy lepiej grają, bądź no wyróżniają się jakoś tam bardziej, moi drodzy, to oczywiście celowałbym w jakieś 800 godzin, w jakieś 600, takie minimum, no i oczywiście w 1500 godzin. No oczywiście na tych najwyższych rangach typu Master, Elita bądź Legenda, to oczywiście takie 1000 godzin byłoby jeszcze ok. Są oczywiście gracze, którzy grają na, moi drodzy, niższych godzinach, ale po prostu widać po ich profilu, że są oczywiście tak zwani legitni. No, ostatnia rzecz, moi drodzy, to oczywiście seria wygranych meczy, kochani. Jak to wygląda? To oczywiście wchodzicie po prostu w historię tego zawodnika, patrzcie, jakie mecze miał, czy są wygrane na przykład do jednego, wszystkie 15 meczy pod rząd, no to oczywiście już jest no wiadome, że ten zawodnik po prostu leci na odpalonym jakimś wspomagaczu, bądź, moi drodzy, sugeruje się pomocą kogoś oczywiście z drużyny, który oczywiście z nim gra. I tutaj, moi drodzy, musicie sprawdzić, jeśli ma wygrany, to po prostu taką serię meczy, to po prostu albo możecie zobaczyć dalej, jak to wygląda, albo, moi drodzy, po prostu wyjść. Następna taka sytuacja to oczywiście jest, gdy jest seria meczy bardzo mocno anulowanych. Dajmy na to, że
Ostatnie 8 meczy wygrał, przegrał, oczywiście były mieszane, ale przechodzicie dalej w tą historię i tam na przykład jest seria, nie wiem, 40, 15, 10 meczy pod rząd lub tam w jakimś odstępie jednego meczu. Wszystkie są po prostu anulowane, więc wtedy, kochani, po prostu z takiego meczu wychodzicie i nie gracie. I ostatnia rzecz, na którą trzeba po prostu tutaj sprawdzić i oczywiście trzeba na którą zwrócić bardzo mocną uwagę, to są oczywiście procenty strzałów przy oczywiście broniach w danym sezonie, bądź też w statystykach ogólnych. Ponieważ dajmy na to, że na przykład taki delikwent wszystko ma ok, dajmy, że ma od godziny ok, strzały w głowę ma ok, ostatnie mecze, moi drodzy, ma ok, ale wchodzicie oczywiście w, można powiedzieć, że szczegóły broni, tam zawsze jest kto ile ma zabójstw z danej broni i ile procent celności. Dajmy na to, że jest taki, dajmy, że random 1 i on, moi drodzy, wszystko ma ok, ale wchodzicie w te procenty strzałów z broni, tam na przykład ma na snajperce 500 zabójstw, ale ma tylko 1% wygrany, a wszystkie na przykład mecze ostatnie wygrane 10-8, 10-1, no to oczywiście tutaj już wychodzi oczywiście sprawa, można powiedzieć, takiego autostrzelania, gdzie oczywiście lecą bardzo szybko i mocno kule, ma oczywiście też do tego celownik, więc tutaj, moi drodzy, po prostu taki delikwent, no można powiedzieć, że na rundę wydaje tam z 1500 strzałów i oczywiście tylko jeden strzał jest celny, zabija kogoś, no i w takim oto bądź razie, moi drodzy, ma po prostu ten 1% celności i oczywiście po tym wszystkim to jest oczywiście delikwent, który gra na wspomagaczach. I przechodzimy, kochani, do oczywiście numeru 1. Jak oczywiście tutaj pozbyć się odpałów, jakichś tam wspomagaczy u zawodników przeciwnych i jak, moi drodzy, po prostu nie dopuścić do meczu, żeby po prostu nie zagrać na cheatera. Słuchajcie, moi drodzy, pierwszy sposób jest bardzo, bardzo banalny i można powiedzieć, że bardzo stary. Słuchajcie, startujecie przykładowo w piątkę mecz. To jest oczywiście taki sposób dla osób, które grają w gronie na przykład dwuosobowym i więcej. Startujecie na przykład w piątkę lub dwójkę, jeden zawodnik oczywiście jest w meczu, sprawdza oczywiście rywali na rozgrywce, tak jak powiedziałem przed chwilą, oczywiście w tym, na co trzeba zwracać uwagę, a drugi kolega frizuje, tak można powiedzieć, że grę, czyli po prostu tą grę oczywiście minimalizuje, tak można powiedzieć, że do pulpitu telefonu i wtedy po prostu czeka na sygnał od swojego kolegi na voice czacie, czy można wbijać, czy zawodnicy są legitni i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo łatwy sposób, bardzo stary, tylko po prostu trzeba to oczywiście zrobić wtedy, gdy ostatnia osoba w lobby naciśnie na oczywiście potwierdzenie i akceptację meczu. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, ale oczywiście też bardzo, bardzo skuteczne, ponieważ wtedy was nie wczyta do meczu, a jeśli was nie wczyta do meczu, to po prostu meczu tego nie wystartuje. Dany sposób oczywiście jest dla graczy, którzy tutaj oczywiście grają jakieś duele sojuszniczy, bądź oczywiście matchmakery, ale w dzisiejszym materiale też zobaczycie sposób, jak można się pozbyć cheatera na oczywiście meczu, gdzie gracie 1 na 1, tak zwany pojedynek. Drugim sposobem, moi kochani, jest oczywiście sposób, można powiedzieć, że jeszcze łatwiejszy, ale tak samo jeszcze bardziej ryzykowniejszy. Im łatwiej, moi drodzy, tym bardziej ryzykownie. Wchodzimy coraz głębiej w ten materiał i słuchajcie tego bardzo uważnie, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobry sposób, ale musicie tutaj mieć naprawdę szybkie palce, a sprzęt, bynajmniej z NASA. Wchodzimy do meczu, moi drodzy, akceptujemy tutaj wszystko, nie bagujemy nic, po prostu wchodzimy normalnie do meczu, jakbyśmy chcieli po prostu zagrać ten mecz normalnie na kolegę, z jakimś kolegą, czy coś, obojętnie, czy jesteście sami. To jest akurat taki poradnik, można powiedzieć, dla osób, które po prostu są same, nie mają nikogo, wystartowali matchmaker bądź mecz sojuszniczy i na przykład grają sobie sami, ale też można robić to oczywiście w parach, bądź też oczywiście w pełnych składach, moi kochani. Wchodzimy do meczu, sprawdzamy oponentów, jeśli nam się któryś nie spodoba, bądź uważamy, że jest podejrzany, moi drodzy, co robimy? I tutaj oczywiście bardzo ważne jest, żebyście mieli dosyć szybki sprzęt lub ktoś po prostu musi mieć szybki sprzęt z waszej ekipy. Więc w takim razie, jeśli uważacie, że ktoś jest na odpale, wychodzicie, moi drodzy, od razu do menu gry i, moi drodzy, jak najszybciej oczywiście klikacie w kogoś, kto jest oczywiście z waszych znajomych w jakiejś innej rozgrywce, bądź na przykład jest dajmy na to, bynajmniej w sojuszniczym, turniejowym, bądź defuzie, klikacie na niego, dołącz, następnie, moi drodzy, klikacie wyjdź z meczu, znaczy pojawi wam się po prostu komunikat, czy chcesz opuścić ten mecz, klikacie tak i tam oczywiście dołączycie do tego meczu swojego kolegi, jeśli gra jakiś turniejowy o rangę, to nie dołączycie, ale oczywiście meczu nie wystartuje, bo jakbyście po prostu opuścili jakoś dziwnie mecz i takie mecze oczywiście nie są praktycznie, że startowane w ogóle wystanowa, więc dla takich oczywiście graczy, którzy grają samotnie, uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby uniknąć odpałów, jakichś tam cheaterów i tak dalej. I tutaj oczywiście z ręką na sercu, moi drodzy, polecam, bo często właśnie z chłopakami, z ekipą w meczach, które oczywiście widzicie,
i na live'ach, moi drodzy, na TikToku, na które was serdecznie zapraszam. Oczywiście takie praktyki stosujemy i częściej niż rzadziej, moi drodzy, gramy na normalnych graczy. Trzeci sposób, moi kochani, jak zbagować, jak, moi drodzy, ominąć oszusta i jak wykiwać los. W Standoff 2, moi drodzy, jak to zrobić, Habi, jak tego uniknąć. Kochani, słuchajcie, trzeci sposób tutaj akurat będzie dla osób, które przykładowo mają słabszy sprzęt, bądź no bynajmniej nie zauważyli, że kolega w drużynie przeciwnej po prostu ma jakieś oczywiście wspomagacze, bo na przykład po tym, co Habi wcześniej powiedział w odcinku, tego nie było widać, ale nagle się odpalił. I jak to teraz Habi zrobić? Ja nie wiem, powiedziałeś niby dobrze, ale dalej jest ten gościu w drużynie, ale wydawał się legitny. No i tutaj, moi drodzy, oczywiście przychodzi sposób, który, no można powiedzieć, że poznałem niedawno, chłopaki z ekipy również, to oczywiście jest poddanie meczu. Ale jak to, Habi? Poddanie meczu? Zwykłe poddanie meczu? Przecież ja dostanę minus 50 MMR-a. Za taki mecz to, stary, spadnę z 5 rank. Ale ja wtedy, moi kochani, przychodzę, klepię cię po ramieniu, synu, i mówię: słuchaj, poddajesz mecz. Dajmy na to, że oczywiście mecz już wystartował, jesteście w początku pierwszej rundy i na przykład widzicie, że gościu strzela przez ściany czy coś i tak dalej i na przykład, nie wiem, ma WH, to wtedy, kochani, po prostu co robicie? Oczywiście klikacie poddać mecz, tylko najważniejsze jest w tym wszystkim, że w takim meczu niestety ważne, żebyście po prostu byli albo w piątkę, bądź też w czwórkę, no po prostu musi was być przewaga liczebna i wasi teammateci muszą się zgodzić, żeby poddać ten mecz. W takim razie poddajecie mecz. Od razu, jak wszyscy klikną 5-krotnie, że poddają mecz, wy wychodzicie do lobby i tworzycie lobby, wchodzicie do lobby, czekacie w tym lobby, to oczywiście mecz się poddaje. Wszystkie rundy, które zostały do końca tego meczu, czyli na przykład dajmy, że przegraliście jedną rundę, zostało 9 jeszcze, żeby przegrać, to, moi drodzy, tylko wam liczy za jedną rundę i w takim oto wypadku dostajecie po prostu, dajmy na to, że minus 4 zamiast minus 400. No więc to jest, moi drodzy, taki sposób numer trzeci dla oczywiście drużyny, bądź też oczywiście zawodników, których jest więcej w drużynie, czyli na przykład 3-5 i tak dalej, i tak dalej. A teraz, moi kochani, najważniejsze, żebyście posłuchali ostatniego sposobu, jak, moi drodzy, uniknąć takiego oszusta na oczywiście meczu, który się nazywa pojedynek. I ostatnim, moi kochani, sposobem jest oczywiście sposób, o którym mówiłem tuż przed chwileczką, czyli w trybie pojedynek. Jest to, moi drodzy, dosyć prosty sposób i nie wymaga wiele, ale dla osób, które mają słabsze urządzenia, może to być sposób dobry, ale nie najlepszy, jakim w tym oczywiście przypadku jest, można powiedzieć, że oczywiście zrobiony, jeśli macie dobry sprzęcik. Moi drodzy, jak to wygląda? Sprawdźcie sobie oponenta i tak dalej. Możecie oczywiście jakby te wszystkie praktyki, które wcześniej wam powiedziałem, też zastosować w tym oczywiście trybie, ale oczywiście jeśli gdzieś tam nie zobaczycie tego, że ten kolega może mieć jakieś wspomagacze czy coś, to, kochani, po prostu musicie ten sposób, który za chwilkę powiem, ogarnąć i oczywiście go używać, jeśli oczywiście kolega ma oczywiście wspomagacze. No, więc oczywiście razy 15 lecimy i co, kochani, jak to wygląda, jak to zrobić? Słuchajcie, wchodzicie do meczu, gracie mecz, widzicie, że kolega już tutaj lekko, wiecie, podśmierdziuje i tutaj normalnie trochę śmierdzi tymi, można powiedzieć, wspomagaczami, więc w takim razie jak to się robi? Gracie mecz, uważacie, że gościu ma oczywiście cheaty i wtedy, moi kochani, co zrobić? Wychodzicie do menu gry, czyli no, można powiedzieć, że do lobby, czekacie tam sobie 20 sekund, później znowu wchodzicie do tego meczu i od razu wychodzicie z tego meczu, czekacie znowu 20 sekund, wchodzicie do tego meczu i tak robicie do samego końca. I wtedy, jak to działa, Habi, że te punkty nie są nabijane? Oczywiście działa to w taki sposób, że wy fizycznie jakby tam nie jesteście w tym meczu, a gra jakby, znaczy to wejście wasze do gry jakby daje możliwość, że gra dalej może być kontynuowana, dlatego, moi drodzy, jakby lecą punkty temu kolesiowi, ale jakby jest bardzo mało MMR-ów na plus dla niego, a dla was bardzo mało MMR-ów na minus. To jest jeden z najlepszych sposobów i ten jakby to też możecie oczywiście używać na trybie turniejowym bądź sojuszniczym. Jeśli na przykład dajmy na to, że ktoś by się nie chciał zgodzić na oczywiście, żeby poddać mecz lub na przykład, że nie zdążycie czy coś i koledzy nie będą przychylni, żeby się poddać, no to właśnie ten sposób jest również
również dobry na te tryby turniejowe właśnie w turniejowy, a także i sojuszniczy. Więc pamiętajcie o tym, moi drodzy, że wszystko da się tutaj oczywiście wyklepać, wszystko będzie dobrze. Jeśli, moi drodzy, coś nie wychodzi, to jeszcze raz obejrzyjcie ten materiał, zobaczcie, usłyszcie, jak to się robi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten materiał, ponieważ on jest bardzo wartościowy i mam nadzieję, że zostawicie łapkę do góry, ponieważ chyba tak wartościowego materiału na kanale bardzo dawno nie było od Akademii Taktycznej, czyli jak rzucać granaty na Sandstone, na innych mapach. Jeśli nie widzieliście, zobaczcie. I Wam bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, grajcie, wygrywajcie, co najważniejsze i oczywiście oglądajcie Habiego. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, w dzisiejszym dniu i do zobaczenia. Hejka!